Co ty tu robisz? Ale parzy! Ja pierniczę i patrz, co też narobił. Ej, no co ty robisz? Ty w ogóle pozwolenie na to masz? Ty przyszedłeś pomagać, czy mi wytykać błędy? W tym filmie zobaczycie cały proces ocieplenia podłogi. W zasadzie najtańszym możliwym kosztem. Jak się dowiecie, ile zaoszczędziłem na zrobieniu podłogi w tym stylu, to się złapiecie za głowę. Pierwsze, co musiałem zrobić, to opróżnić całe pomieszczenie z tych wszystkich rzeczy. W tym pomogła mi moja dziewczyna. Gruz, który widzicie na podłodze, pomógł mi przetransportować ciągniczek. Kiedy było czysto, doszła dodatkowa misja, czyli skucie wszystkich odstających kleksów betonu, cementu, jak zwał, tak zwał. Kurde, czuć, że tu jest pusto. I tak się zastanawiam, co tu zostało zrobione. Bo patrzcie, tutaj tak patrzę, są cegły. Ja się zastanawiam, czy ta strona betonu, tam jest ok, tu jest twardo, tu jest wszędzie twardo. Ale tu jakoś ta strona pusta się wydaje. Czy tutaj, gdzie jest to łączenie, tu też bardzo łatwo schodziło. Czasem nie zostały dane pod spodem cegły i na cegły po prostu wylali sobie beton. Patrzcie na to, troszeczkę skułem. Jest tutaj taka warstwa cementu, bym powiedział, że z 2,5 cm i pod spodem są cegły. Dajcie znać, czy tak się po prostu robi, czy to jest kuźwa normalne. Tak się robi wylewki? Po ogarnięciu pomieszczenia skoczyłem na pobliski tartak, żeby zakupić łaty dachowe, z których zrobię cały stelaż na podłodze. 35 kantówek, czyli łącznie 105 metrów, kosztowało mnie 340 zł. Tego samego dnia byłem ugadany na odbiór płyt wiórowych w Nowogrodzie Bobrzańskim. Jak wiecie z poprzedniego filmu, do którego was serdecznie zapraszam, jeśli ktoś nie widział, płyty kupiłem po 60 zł za sztukę, przy wymiarach 280 cm na 105 cm. Wiecie dlaczego tak tanio? Ponieważ znalazłem płyty drugiego gatunku, czyli płyty, które są pouszczerbiane, porysowane i każda z innej parafii. Dzięki temu zamiast wydać 2080 zł za płyty do salonu, wydałem 780 zł. Ale jak się później okazało... No jak 3,5 centa, 2,8, 3, 4 płyty złe mi dali. Miały być wszystkie 2,8, a dostałem 4 płyty o różnych wymiarach. Ciekawe, jak teraz zrobić podłogę, żeby była równa. Dobra, będę kombinował. A w dniu następnym... Załatwiłem całego busa wełny mineralnej, prasowanej piątki z demontażu. Za 165 metrów wełny dałem 250 zł. Wielki dzień, wielka chwila. Dzisiaj robię podłogę. Zadanie nie będzie proste, ponieważ jest tutaj cholernie krzywo. Mamy drewnianą miarę, stawiamy poziomicę na ziemi i trzeba sprawdzić, gdzie ile centymetrów jest różnicy, przykładając po prostu do ziemi. Na tej miarce świeci laser i widzę, jaka jest różnica między najniższym a najwyższym punktem. Tu jest 3,5 cm, 4 cm, 3,5 cm, 4,5 cm, 5,3 jakoś. Tu to już w ogóle jest 7 i tu jest 6. Mniej więcej sobie płynie podłoga tak. Czyli mamy 4 cm różnicy. Co wymyśliłem? Całą podłogę zrobię na łatach. Myślałem, że sam wymyśliłem taki sposób. Jak się okazało, ktoś w komentarzu napisał, że to jest tak zwane podłoga na legarach, czyli po prostu zwykłe deski. No ja to mam po prostu łaty, zwykłe łaty dachowe. Ustawiamy sobie wszystkie łaty, poziomujemy je. Będę musiał wypoziomować całą podłogę, będę to robił na sznurkach, a pomiędzy będę dawał wełnę. Tak to wymyśliłem. Problem jest taki, między wylewką tutaj, a wylewką z drugiej strony jest kolosalna różnica. Bo tutaj mamy 11 cm do fundamentu, łata ma 6, więc jak będzie postawiona, zostaje tam jeszcze 5 cm, więc będę musiał ją podnieść na taką wysokość, żeby na równo z fundamentem była podłoga. Do wysokości fundamentu będzie musiała stać płyta. A jeżeli chodzi o podłogę, tutaj nawet nie będę mógł płyty postawić, tu jest na równo z fundamentem sama łata. No, to mi teraz wyzwanie, a bokiem? Ty, nawet tak braknie. Ale będzie walka. Nie, no tutaj się nawet płyta nie zmieści. Dosłownie jest 2,5 cm. Będzie odstawać. Tu jest praktycznie fundament przy łacie, a tam z drugiej strony mamy aż 6 cm. Tak jest do dupy wylany tutaj ten beton. No i teraz nie wiem, co ja mam zrobić. Tu jest ten narożnik, jest najgorszy. Tu jest najwięcej wylanego betonu, tu jest najwyżej. Ja pierdolę, nawet ten fundament jest krzywo wylany. Tu dotyka ściany, tam też, a tu jest luka. No chyba, że deska jest krzywa. Zdamy z drugiej strony. No nie, no fundament jest po prostu cały krzywy. Tutaj można całą miarkę wsadzić.
A, dobra, ale będzie walki z tą podłogą. Ja pierniczę. Ogólnie moim planem jest najpierw zrobić stelaż, wyrównać dookoła, zrobić ten cały prostokąt i dopiero później, jak to będzie wypoziomowane, do tego dorównać łaty, które będą wzdłuż. Nie mam pojęcia, jak się za to zabrać, żeby to wypoziomować. To jest po prostu dramat. Z neta zamówiłem sobie podkładki właśnie do zrobienia podłogi. Po kartonie różnych podkładek, no bo wiadomo, całą podłogę będzie trzeba wypoziomować. Niestety jest tu mega krzywo, więc jakoś będzie trzeba sobie z tym wszystkim poradzić. Wezmę sobie jedną łatę. Ej, tu jest jakaś pustka. Słyszycie to? To jest kurwa pusto. Gdzieś tyle damy od ściany. No kurwa, tu jest wszędzie krzywo. Nie, to będzie dramat. Coś czuję, że to będzie dramat mi to zrobić. Ja pierniczę. Wszystko wyrównamy do poziomu drzwi. Kurwa, tutaj też odstaje. Ja pierniczę. Przecież to będzie dramat robić. Wtedy będzie aż taka szpara. 11 cm by to odstawało. Nie wiem jak ja to mam zacząć robić. Ja pierniczę. Siema, bibuszka. Trzeba podnieść, wyrównamy tą łatę. Jest 4,1. Trzeba podnieść całą łatę o 1,3 cm. Mam już jakiś plan na to, patrzcie. Mamy sznurek budowlany, mamy wkręty. No nie, jak ja to wykminiłem, słuchajcie tego, patrzcie. Jak się później okazało, to co wykminiłem nie do końca było dobre i zmarnowałem jakieś 2 godziny. Zapytacie, co chciałem zrobić? Chciałem już w tym momencie wypoziomować łaty na sznurek budowlany, nie dając pod nie wcześniej folii budowlanej, więc wszystko musiałem zdemontować i rozłożyć folię. Teraz taka robota głupiego. Trochę sobie teraz rozkładam, zaraz będę musiał wszystko ściągać, ja to sobie poziomuję, a na cholerę ja to robię, jak będę musiał zaraz rozbierać. Folię kupiłem 0,3 mm. Mam nadzieję, że będzie spełniała swoje funkcje bardzo dobrze. O kurwa, nie gadaj, że to jest taka jebana wielka folia. Jak ja mam to rozłożyć? Niechcący. Ja muszę od razu na całą podłogę to pierdzielnąć. Dobra, zwijam wszystko z tego pomieszczenia. Ty, jeszcze coś muszę sprawdzić. Laserem sprawdzę, czy jest... Ej, ty, co ja w ogóle odwalam? Przecież ja mogę laserem całą podłogę chwycić. Całą podłogę mogę wypoziomować laserem. Po co jakieś linki rozwieszam? Najpierw ten stół jeszcze tylko wyniosę. Jezu, on trochę waży. O kurwa. O nie. Powinna nachodzić z 10 cm na ścianę. Kurde, jak tu chodzić, żeby na przykład tego nie przedziurawić? Przecież ja pewnie podziurawię całą folię wszędzie. Zrobimy 2 warstwy. Na pewno to źle nie wpłynie, a nawet będzie lepiej. No kurde, czego się zwijasz, szmaciuro? Podłoga już jest prawie zrobiona. Mogę się już w końcu położyć na podłodze w moim domu. Jak zajebiście. I to jest życie. Jeszcze tylko z tydzień roboty przy tej podłodze i będę mógł się tak położyć na płytach wiórowych. Potem jeszcze zrobić wszystkie ściany, sufit i będę mógł położyć panele. A i potem jeszcze schody i pełno innych rzeczy. I jeszcze z rok czasu. Więc trzeba wstawać i zacząć robić, bo kurde się opierdzielam. 1,5 godziny rozkładałem folię. No nie no, schody by się przydało zdemontować. Proszę Państwa, demontujemy schody. Nie wiem jak ja to zrobię, ale trzeba usunąć schody, no bo będą mi tu bardzo przeszkadzać. Nie wiem jak one są przymocowane. Ty nie pierdziel, że one są tylko postawione tak. Z tej strony mogę je podnieść. Co ty gadasz, że te schody są tak chujowo? Ja pierdolę, ja chodziłem cały czas po luźnych schodach, one są tylko oparte. Tyle chodzenia z ciężkimi rzeczami, a to jest tylko oparte. Kto to zrobił? Kurde, to w sumie głupio robiłem. Mogłem całą folię sobie pociągnąć. Jak ja to z dupy wszystko robię? Patrzcie na to. Te schody są przybite na gwoździe. Po jednym gwoździu muszę uciąć gwoździe. Patrzcie na to, bo to jest dla mnie w ogóle szok. Te schody są luźne. Mam lekkie obawy, że jak utnę te gwoździe, te schody się zsuną i na przykład polecą i mnie, nie wiem, walną mi. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Więc po prostu ja sobie stanę na jednym schodku i trzeba upierdzielić. Schody się ruszają. Kurde, powiem wam, że trochę się cykam, że jak złapię tam, nie wiem ile to może ważyć. Teoretycznie już się nie trzymają. Oby to nie było ciężkie. Kurde. Kurde. Druga strona schodów się trzyma.
Dobra, tutaj trzeba kopnąć. Co jest? To wafla. Dobra. No kur... Co tam się jeszcze trzyma? Co tu kuźwa trzyma? No co jest? Kurwa, przesuń się. Jebane schody. Nie, dobra, przytrzymam to teraz. Ręce muszę odpocząć. Tutaj się ta belka wbija w gwoździa. Spróbuję to podnieść. Teraz można bica robić. Schody zdemontowane. Obym niczego ważnego nie zostawił na górze. Teraz te schody muszę wynieść. Czy wy rozumiecie to, że te schody trzymały się 25 lat tylko na 2 gwoździach? Przecież jakby tutaj ten gwóźdź puścił czy cokolwiek, to schody dosłownie się zsuwają z kimś, kto jest na nich i leci w dół. To jest chore, no nie? Teraz trzeba rozłożyć folię. No głupio zrobiłem bardzo, ale już nic na to nie poradzę. Chciałem to jakoś później zrobić, ale no musi być te pomieszczenie puste, żebym mógł to zrobić. Ty, albo wiem, ile tu metrów brakuje. Wiecie, trzeba być Januszami pod każdym względem. Ile ja tu potrzebuję? 2 metry będzie git. Ta folia jest aż dotąd. Czyli już tu mogę ciąć, tak? Tak. Na tym łączeniu mogę ciąć. O panie, ile tego będzie? Nie, no trzeba przeoszczędzić. Prawdziwy fachowiec umie wynaleźć materiały, żeby przeoszczędzić. Trzeba przeciąć tą folię na pół. Proszę Państwa, odzyskaliśmy cały płat folii. Akurat starczy. Co będziemy się pierdzielić? Pięknie. Tylko w sumie tutaj tą folię już sobie złapię taśmą. Ogólnie ta podłoga jest ciepła. W sumie może na beton bym położył panele? Nie no, żartowałem przecież. Taki żarcik. Nie ma opcji. Zaczyna jakoś wyglądać. To mi się naprawdę podoba. Teraz zrobimy całą tamtą stronę. Ustawię poziomicę laserową, tylko przydałoby się to robić po ciemku. Teraz sobie ogólnie sprawdzam poziom. Muszę zrobić tak, żeby laser był na wysokości, żeby brakowało dosłownie równo z fundamentem, żeby brakowało 2,8 mm. Nie, naprawdę nie wiem jak to zrobić. Nie mam na to pomysłu. To będzie naprawdę wyzwanie dla mnie ta podłoga. Zrobić w takim stylu. Myślałem, że to pójdzie prościej, jednak to nie będzie takie proste, jak mogłoby się wydawać. Ale najczęściej tak bywa, że coś, co się nam wydaje proste, później kurwa nie jest. Ogólnie jak już pierwszą wypoziomuję, to będzie to jakoś wtedy szło. Musi być ta pierwsza, ta właściwa, od niej później będzie ładnie, wszystko można wypoziomować. Na razie no będzie chwila męczarni z tym wszystkim. Tak jak jest teraz, muszę ustawiać łaty. O, teraz jak to zrobić? Muszę jakoś przytwierdzić do ziemi. I w tym problem, że tutaj kuźwa idą gdzieś kable. To jest bardzo duży problem. Bo tutaj w podłodze idą przewody, 3 przewody idą tędy i idą tu, wychodzą. I teraz muszę to jakoś przymocować. Ja pierniczę, dlaczego muszą być same problemy? Naprawdę nie wiem jak to przymocować. Proszę Państwa, chwilę mnie nie było, ale pożyczyłem detektor 3 w 1, detektor przewodów. Niby ma wykrywać prąd, drzewo i kable, w sensie metal. My będziemy polegać na metalu, bo są tu 3 przewody, które są wpuszczone w ziemię, ale nie są podłączone do prądu. Po prostu one są do późniejszego podłączenia. Sprawdźmy, jak to działa. Mamy odpalony prąd, włączamy detektor, jest odpalony na prąd. Patrzcie, przybliżę do kamery. O, wykrywa. Sprawdźmy, czy wykryje przewód. Co jest z tym? Coś jest nie tak, ale okej. Okej, działa. Tu przewód wykrywa. To tak samo. Czy gwoździa? No, gwoździa tak... No, jest git. Jest to całkiem ciekawe urządzenie. Sprawdźmy, czy wykryje przewody w ziemi. Muszę sprawdzić, jak idzie tutaj przewód. One idą, kable idą tutaj. O, ej, idzie. O kurde, tu idzie przewód. Okej, on idzie przy samej ścianie. Zarąbiście. O, tu idzie przewód. W samym narożniku. Kurde, bardzo mi się to nie podoba, jak one są ułożone. Będę musiał po prostu trochę odsunąć. Ale to jest zajebista rzecz. Muszę sobie coś takiego sam kupić. Ja pierniczę, takie bajery robią. To by pomyślał. Ktoś mi wyjaśni, jak taki detektor działa? Jakim cudem to przez beton wykrywa kable? Czyli teraz będziemy mogli się wiercić
Zajebiście. Bierzemy wiertarkę. Każdą łatę 3-metrową będę przyczepiał na 3 kołki. Myślę, że to będzie rozsądne. Zaczniemy tutaj. No nie, no jak to tak będzie wiercić, to przecież to będzie dramat. No ja tu zaraz w takim tempie ognisko rozpalę. Ała, o kurde, jak to parzy. Wiertło się zapycha. Gówno jedne. No nie, no powiem wam, że jeżeli ja tak będę miał wszystkie łaty jechać, to przecież to będzie dramat. No, chujowo. Bardzo chujowo. Muszę wykręcić całą śrubę. Za płytko. Muszę sobie zaznaczyć markerem, do jakiej głębokości muszę wiercić. Jeszcze poszerzymy tutaj początek otworu, bo jak wbiłem przed chwilą kołka, to był taki problem, że wystawał kołnierz plus wystawała śruba. Tak nie może być, bo później będą nierówno płyty. Cała śruba musi być schowana, więc wziąłem, założyłem grubszy ten i teraz poszerzymy sobie otwór, kawałeczek, tak aby weszła cała śruba do środka. I patrzcie, teraz ta śruba jest schowana. Tak właśnie powinienem robić wszystkie. Jakby wystawało, to by była popelina. I tak nie możemy robić, bo tak będzie źle. Kurczę, jak widać, to też wierci w drzewie. Aczkolwiek... Ale parzy! Fuck! Nie, dobra, jednak tak nie robimy. Ogólnie mam tu stres, bo tutaj są kable obok. Wiadomo, to jest detektor, to jest zwykłe urządzenie. Różnie bywa. Mam nadzieję, że mnie nie pierdzielnie. Proszę Państwa, zaraz mamy to. Zaraz będzie wypoziomowana pierwsza łata. Trochę długo, ale nic na to nie poradzę. Proszę Państwa, jest idealnie. Pierwsza już za nami. Jeszcze tylko jakieś z 30 łat i będzie gitara. Tu już łata będzie musiała pójść bokiem. To jest właśnie najgorsze, co może być. Bo tu jest w cholerę za wysoko. Nie da rady wyrównać tych łat. Ja pierniczę. Dlaczego aż tak musi być krzywo? Ta deska tak zapierdziela do góry, że masakra. Jak dam bokiem, powinno być git. Będzie musiała być tak po prostu. Mamy idealnie wyrównany poziom. Ja pierniczę, ile podkładek tutaj pójdzie. To będę musiał później jakoś pozamieniać, bo no za dużo tego pójdzie. Muszę to jakoś później pozmieniać. Tak jak jest teraz, jest równiutko. Patrzcie, tak złapię sobie poziom, żeby było równiutko wszystko. Wszystko musi się opierać o tą poziomicę. Trzeba jeszcze tyci podnieść. No teraz jest zarąbiście. Potrzebne jest 64 cm łaty. Od razu powiem, że narzędzie nie moje, tylko pożyczone. Kurde, jakaś skręcona jest ta łata. Tak jak jest teraz, jest petarda. Najgorsze jest to, że na taką króciutką deseczkę też muszę zmarnować dwa kołki. Może na jeden kołek? Czy to później będzie skręcone? Po środku pierdzielne. Będzie git. Już jedną ścianę mamy. Może do północy się wyrobię. Wiecie co? Jest to monotonne i nudne. Jak już zrobię cały okrąg z desek, cały prostokąt, to włączę nagrywanie, bo kończy mi się bateria, a jednak przydałoby się jakieś ciekawsze momenty nagrać. Proszę Państwa, jest już 1 godzina. W zasadzie już kończę. Za oknem, jak możecie zauważyć, ciemno. W zasadzie dokończyłem. Wypoziomowałem ciach i została ostatnia decha. Muszę ją tylko przyciąć i to będzie na dzisiaj tyle. Ale z tego co zauważyłem, to zrąbałem początek. I będę musiał jutro poprawiać, bo już dzisiaj nie mam siły. Powinno to wyglądać tak, jeżeli chodzi o kreskę. Czyli w zasadzie prawie przy końcu. Niestety, ale jakoś zrobiłem tutaj. Aż kurde tak. To jest ponad centymetr za wysoko. Jakim cudem? Nie wiem. I będę musiał to jutro wszystko zmieniać. Patrzcie, co mi przyszło. Gdzie ja to zmieszczę? Proszę Państwa, mam do Was pewną sprawę. Chcę być z Wami w 100% szczery. Jakieś 4 miesiące temu planowałem prowadzić własną działalność gospodarczą, związaną z handlem w internecie. Kiedy czekałem na ten towar, czyli jakieś 3 miesiące, bardzo dużo się pozmieniało i w zasadzie nie chciałbym tego robić. Chciałbym się skupić w 100% na remoncie i na robieniu filmów w internecie. Jest to coś, co bardzo lubię. Sprawia mi to przyjemność, sprawia mi to radość. Zamówiłem pistolety na kulki żelowe. Automatyczne pistolety na kulki żelowe.
gotowe. Zanim zamówiłem jeden, testowałem swój przez jakieś 2-3 miesiące. Powiem wam, że jest przy tym dużo frajdy, przynajmniej dla mnie. Może i jestem dorosły, ale tak naprawdę zachowuję się dalej jak dziecko. Mi się naprawdę fajnie tym bawi. Mamy akumulator, mamy komorę, w którą wsadzamy akumulator. W zasadzie bardzo proste w odpaleniu. Zamykamy i tak naprawdę zabawka jest prawie gotowa do użytku. Co zawiera zestaw? Oczywiście karabin automatyczny. Mamy baterię 500 mAh, specjalne do założenia na broń. Ciach. W ten sposób się zakłada i tutaj przykręcamy magazynek, który zakręcamy tutaj z kulkami i wtedy możemy strzelać. Jest to naprawdę mocna broń. Nie należy tym strzelać w zwierzęta ani w ludzi. Powiem wam tak, boli i to bardzo, więc nie strzelajcie w siebie. Każdy karabin ma zabezpieczenie. Po przełączeniu karabin nie będzie strzelał. Jest blokada, w razie czego, co jest bardzo fajne, odblokowujemy i można strzelać. Okulary ochronne. Jest kabel ładujący do akumulatora. Mamy takie oto kuleczki. To są kulki żelowe. W jednej takiej paczuszce jest 10 000 nabojów. Je wrzucamy do wody na 3 godziny. Wtedy mamy gotową amunicję do strzelania. Jeżeli chodzi o to, na jaką odległość strzela taki karabin, to jest około 25 do 30 metrów. Jak strzelamy kulkami, one są w stanie przebić kartkę, wgniatają puszki. Mam je w 4 kolorach: niebieski, zielony, żółty i czerwony. Karabiny są naprawdę solidne. To nie jest badziewny plastik. Przy kupowaniu towaru chciałem, żeby to była jak najlepsza jakość. Myślę, że nie znajdzie się osoba, która nie będzie zadowolona z takiego karabinku. Jeżeli chodzi o pieniądze, które z tych karabinów mi się zwrócą, bo tak naprawdę włożyłem w to pieniądze, te pieniądze do mnie wrócą, plus wiadomo, troszeczkę na tym zarobię. Ja będę je sprzedawał za 120 zł, z zestawem dodatkowo 20 000 kulek, co starczy wam na naprawdę dużo czasu. Jeżeli chodzi o ilość sztuk, jest to ograniczona, z każdego koloru mam po 100 sztuk, więc tak naprawdę jest tylko 400 sztuk broni. Kto pierwszy, ten lepszy. Na co chciałbym poświęcić te pieniądze z tych pistoletów? Chciałbym sobie kupić mocniejszy komputer do montowania filmów, bo mój naprawdę muli. Przy montowaniu 15-20 minutowych filmów, a jeszcze dłuższych, to już w ogóle jest dramat. Komputer kompletnie nie daje rady. Chciałbym zainwestować w dodatkowy statyw, albo nawet i z 2 statywy pod kamery. Chciałbym zakupić sobie jeszcze dodatkowo z 2 obiektywy. Po prostu te pieniądze inwestować w to, aby jakość filmów była jak najlepsza. Tak wygląda gotowy karabinek. Tam jest trampolina, to już myślę, że jest 20-30. Dziwnym trafem miałem tylko taką puszkę w domu. To nie moja ogólnie. Nie wiem, ile to metrów. Bez problemu. Może teraz stąd. Bez problemu. Więc tak jak mówię, jest to fajna zabaweczka. Patrzcie na to. Szczerze mówiąc, nawet głupio mi pokazywać kartkę papieru, bo to po prostu przebija bez najmniejszego problemu. Link do strony internetowej, na której możecie je zakupić, zostawiam wam w opisie, a my wracamy do odcinka. Proszę Państwa, mamy kolejny dzień. Podłoga, wiadomo, nie jest skończona. To nie jest takie proste, jak się mogło wydawać. Ale co mam zrobione? Patrzcie na to. Wystarczy, że zrobimy całą konstrukcję. Teraz trzeba poprowadzić tak, bo tak będą szły łaty. O, już wam pokażę. Kurde, już mnie plecy bolą. O, w ten sposób będą szły łaty. Co jakiś tam odstęp, muszę jeszcze zaraz zobaczyć co jaki. Będzie złączone tam i wypoziomowane, jeżeli chodzi o wysokość. Żeby to nie pływało, mamy łatę. Muszę tak rozstawić te wszystkie łaty, aby płyta kończyła się, jeżeli będzie płyta, jak będę stawiał już płytę na tej podłodze, żeby była dosłownie na środku łaty. Muszę zmierzyć płyty, czy wszystkie są, aby na pewno tak samo szerokie, bo obawiam się, że nie są. To są płyty drugiego gatunku. Zmierzę sobie kilka płyt. Będę miał wtedy taki pogląd, jakie one są szerokości. 104 i trochę, 105,5, Jezu, 101, 106, 98. Już mi się to nie podoba. Jak widać, będzie przerąbane. Są różne płyty. Ja pierniczę, dlaczego muszą być same problemy? Ale z jednej strony to rozumiem. Chcę tanio, no to jest ciężko. Chcecie tanio? Będzie ciężko. Chcecie szybko? Będzie drogo. No, bo tak samo mógłbym wypoziomować podłogę, na przykład, bo nie chciałbym robić wylewki, po prostu jest tutaj za nisko. Miałem jeszcze coś takiego, myślałem nad czymś takim jak EM System z jakiejś tam firmy, że wbijasz takie kołki i masz takie nakrętki. I to sobie regulujesz, poziomujesz i wtedy na to
kładziesz płyty. Myślę, że dzisiaj to już by był dosłownie, albo nawet i wczoraj bym już to skończył. Bym wszędzie po prostu ponawiercał, kładziesz płyty i gitara siema. Ale wtedy za same te kołki poziomujące bym zapłacił z 2000 za sam salon. A tu nie o to chodzi, proszę Państwa, bo budżet mamy ograniczony, 50 000. Mamy wełnę, ona będzie tak położona na folii, tak będzie cała wełna. Kurde, to jest na pewno 5 cm? No kurwa, 3. No z tym też mnie oszukali? Ja pierniczę, to miało być 5 cm. Przecież 5 cm to tyle. Ja pierdzielę. Wszyscy mnie robią w konia. To będzie motto tego kanału. Chcesz tanio, nie będzie łatwo. Idealnie się wpiszę w kanony tego kanału. Chcesz tanio, będzie ciężko. Tak będą właśnie szły łaty. Mam takie kątowniki. Nie wiem skąd je mam nawet, po prostu leżały. Są zdecydowanie za duże. Będą się nadawały idealnie na kątownik. Tu muszę to złamać, to się chyba łamie. Dlaczego to jest tak zrobione? Tak, łamie się. O nie, to można zgiąć tak. Czy to się łamie? To się nie chce złamać. No nie, no tak też się nie będę bawił. Po co jeszcze wydawać pieniądze na kątowniki? Znalazłem materiał, jest git i będzie trzeba zamocować te łaty. Je sobie tnę jeszcze na pół i będę z jednego miał 2. Idziemy po szyfierę. Patrzcie co ja tu mam. Co się będę pierdzielił? Idealnie wchodzi. No kurde, geniusz. Mamy, nie wiem jak to się nazywa to urządzenie. To jest chyba, no ja to nazywam, ściskacz. To jest ściskacz. Mamy ściskacz. No i co? Robimy tak wszystkie. A, już wiem, imadło, to jest imadło. Patrzcie, ale to teraz będzie hurtowo szło. To będzie naprawdę szybka akcja. Zaraz będę miał pocięte wszystkie. Dobra, nic się nie pali. Jeszcze się nic nie pali. Mamy tyle teraz kątowników, można powiedzieć. Myślę, że wkręt regipsiak powinien to przebić bez problemu, bo to jest chyba aluminium. Chyba aluminium. Nie wiem. Chociaż nie, aluminium mogłoby być miększe. Cholera wie, ważne, że jest kąt prosty. Będziemy to przebijać. Zaraz Wam pokażę, jak to będziemy robić. Tu mi za bardzo buja. Ok, i teraz mamy sztywne. Wiadomo, żeby wełna wchodziła na wcisk, to robimy to minimalnie mniej niż 50. 49,8. Żeby się nie bawić w wiercenie, dam blachę i spróbuję ją przebić po prostu młotkiem. Porobić otwory, jeden. Taki dziurkacz by się przydał do blachy. Kurde, wygiął się. Dobra, trzeba coś innego. Ja pierniczę, będę teraz siedział, szukał. Może zmienię wkręty. Będą krótsze, bo to są 2 centy, ale do blachy. No niby wydaje się być w porządku. Dobra, próbujemy, nie będę kombinował. Przyszedł mały szczurek. Suzy! Suzy, Suzy! Nie, nie idź tu! Tu nie. Nie na wełnę. Czego ty tu szukasz? Tylko spróbuj się zeszczać w moim nowym domu. Suzy! I teraz, żeby było dobrze, założyłem sznureczek budowlany, naciągnięty bardzo mocno na łatach, bo one są wypoziomowane. Nie chcę mi się bawić z poziomicą laserową, ze względu na to, że jej teraz nie będzie widać. Każdą łatę muszę zrobić tak, żeby dotykała sznureczka. Muszę tak wszystkie wypoziomować i wtedy będzie idealnie. Trzeba wyrównać poziom. Jest milimetr pod sznurkiem. Jest to akceptowalne. Ogólnie wiecie co? Zrobimy sobie drewniane podkładki, bo szkoda mi tych podkładek. Wszystkie pewnie mi się zużyją. Weźmiemy sobie dechę, mamy łatę i z niej, z krótkiej łaty zrobimy sobie pełno tych podkładek, no bo szkoda plastikowych tracić. Ej, będzie gitara. Tniemy sobie cały pojemniczek podkładek. Tu mamy jakieś wiaderko, o. Do niego będą szły podkładki. Wow, tego się nie spodziewałem. Dziwne, dziwne. W sumie starczy tych podkładek. No i patrzcie na to. Mnóstwo podkładek, których użyję do wypoziomowania podłogi. No kurde, przecież to się nada w sam raz. Proszę Państwa, i patrzcie. W ten sposób muszę całość wypoziomować. Wszędzie daję sobie podkładeczki drewniane, tak żeby wyrównać, nawet nie widać, o. Jest na równo z niteczką. Więc jest perfekt. Nie będę już tego pokazywał całego procesu. Zrobię takich kilka. Chyba że będą jakieś problemy, to będę dawał znać, albo znajdę jakieś ciekawsze rozwiązanie. Więc będę Wam pokazywał poszczególne etapy, bo to będzie teraz tylko monotonne. Będę się głowił, poziomował. No nie ma co tu dużo mówić, nie? Proszę Państwa, podkładki, które zrobiłem, drewniane, spisują się wręcz idealnie. Patrzcie na to. To jest oszczędność mega. Wszędzie, gdzie się da, daję te podkładki. Co ileś centymetrów. Już pierwszą łatę mamy wypoziomowaną. Tak samo na łączeniu łat je złączyłem dechą, żeby po prostu to się czasem nie rozszczepiło i cholera wie. Wszystkie takie łączenia, tutaj też tak będę robił. Wszystkie łączenia będę łączył. Kątownik, który wycięłem za free. Podkładki mamy tak naprawdę
za free, bo to jest jedna łata pocięta. W zasadzie to, co tutaj mam, te wszystkie podkładki kosztowało mnie 2-3 zł. Idę po wełnę i sprawdźmy, czy jest wszystko w porządku. Robimy na takiej zasadzie. Mamy wełnę, to jest wełna prasowana, 5 cm. Z demontażu, jak widać, różnych kolorów, trochę brudna, ale to ma działać, a nie ładnie wyglądać. Robimy tak całą podłogę, wszystko poziomuję. Idzie to jak krew z nosa, bardzo powolutku, ale, bo muszę docinać łaty, co nie? Żeby były krótsze i tak samo zrobiłem sobie te podkładki. Wszędzie tam upycham, jak się tylko da, żeby to nie pracowało. Wyniosłem sobie tą maszynkę na dwór i teraz wszystkie łaty po prostu tym na wymiar. No i tak samo sobie zrobię znowu podkładki, bo się przydadzą. Prawie pół pomieszczenia, dosłownie jedna łata nas dzieli, żebyśmy byli w połowie, a idzie to tak powoli, że masakra. Proszę Państwa, jest już późno, jest godzina równo 22, a ja dalej nie wypoziomowałem podłogi. Plecy mi już wchodzą do dupy. Nie, tak się mówi? Nie, tak się nie mówi. Po prostu mnie już bolą plecy. To jest dramat siedzieć tyle czasu przy podłodze. Robię dzisiaj od godziny 14 do tej 22 i zrobiłem prawie całe pomieszczenie. Proszę Państwa, jest to dramat. Poziomowanie. O, kurde. Jezus. Pocięłem sobie już dechy, zanim się ściemniło. O, kurde. Sobie siądę. Nie spodziewałem się, że będzie aż tyle poziomowania tego wszystkiego. Pociąłem sobie jedną łatę praktycznie całą na podkładki, bo tych podkładek, które kupiłem, by mi brakło. Kupiłem 200 podkładek i wiecie co? Nie starczyłoby za cholerę na tą podłogę tutaj, w tym jednym pomieszczeniu. Póki co wypoziomowałem do tej łaty. Jeszcze zostało to. Jest to po prostu dramat, nie? Już mam dosyć. Aby tylko wypoziomować i położyć płyty. Ogólnie nie wiem, czy to jest proste. Sprawdźmy sobie, czy chociaż ładnie to wypoziomowałem. Patrzcie, jakoś to już wygląda, co nie? Jak się tak patrzy na kamerze, no to kurde, zarąbiście. Bierzemy 2-metrową łatę, co ja gadam, poziomicę i przykładamy sobie, patrzcie. O, tu dotyka, tu jest z milimetr. Kurwa, tutaj to, ale niektóre, co mnie bardzo denerwuje, niektóre łaty są powykręcane, tak jak na przykład ta. Ona jest wykręcona, nic za bardzo z tym nie można zrobić, tam też się styka. Więc w zasadzie jeden jest, kurczę, z 2 mm. Idziemy dalej. Sprawdzić. O, tutaj. No, o ej, no kurwa. Przecież tu jest 2 cm, cały palec wchodzi. No nie, no panie. Tu te wszystkie 3 się idealnie stykają, ale tu to muszę podnieść, ja nie wiem, co ja tu zrobiłem. Sprawdźmy jeszcze z tamtej strony. No, kurde, jest taki tyci prześwit. Wiecie co? Walić to. Jak będzie te 3-4 mm różnicy, jakoś to przeżyje. Płyta dociągnie, dociśnie, wszystko będzie pięknie. Ten beton jest tutaj tak krzywy, że tyle co tutaj się denerwowałem przy tym poziomowaniu, już po prostu nie mam sił na dzisiaj. Posiedzę jeszcze tą godzinkę do 23, spróbuję zrobić tam. Rozkminiłem sobie lepszą metodę trochę i już nie poziomuję. Na początku poziomowałem na sznureczek, ale z sznurkiem było dużo pierdzielenia, nie oszukujmy się. Zacząłem robić po prostu na poziomicę. Ma się wszystko zgadzać na poziomicy. Jestem trochę głodny, bo mało jadłem. Nie chce mi się jakoś tak duszno dzisiaj. Same minusy po prostu. Jak mam się schylać już, to chce mi się płakać, nie? Ja pierdzielę. Jakbym miał z 80 lat. Bierzemy podkładki. Mam całą michę, patrzcie, cała micha podkładek. Widzicie? Nie trzeba wydawać kupę siana. Można to zrobić lepiej. Raczej lepiej. Wiadomo, że lepiej by było mieć gotowe, ale to nie o to w tym chodzi. Ogólnie, co mi się bardzo nie podoba, te kątowniki są już tutaj za grube. Muszę je przeciąć jeszcze na pół. I chyba tak zrobimy właśnie teraz. Kombinerki sobie wziąłem, złapię sobie tak, śmignę na pół. Rozwiązanie nie jest głupie. Będzie trochę głośno, ale że mieszkam na wsi i nie ma nikogo, żadnych sąsiadów, to myślę, że się nikt nie obrazi, jak ja o 22 będę ciął. 22. Chyba nikt nie przyjdzie mi opierdzielić, bo nie ma kto. I to jest życie. Ogólnie, tak wam powiem, że ja robię otwory w tym metalu wkrętami do metalu ze względu na to, że mam tak do dupy wiertła do metalu, że one gorzej więcą niż wkręt. Trochę żenada, ale niestety takie życie. Co tak to kurwa ciężko wchodzi? Wcześniej tak nie było. Pierdolę.
Żeby się zaraz nie okazało, że ja tutaj zjebałem. Żebym się zaraz nie wściekł, nie? Coś czuję, że się zaraz zdenerwuję. Tu przykręciłem jeszcze łaty, ale czy to będzie miało poziom? No kurwa, oczywiście, że nie. Ja pierniczę, muszę przekręcać. Nie, no ja już nie mam siły. Nie chcę mi się. No kurwa, tu jest uskok. 2 palce mogę wsadzić, czyli prawie 4 centy. Nie, ja mam dosyć na dzisiaj. Nie, wiecie co? Chyba kończę na dzisiaj. Jestem już na tyle zmęczony, że to chyba nie ma sensu, bo będę popełniał błędy. Ja już podziękuję. Ta sytuacja mnie właśnie dobiła. Widzimy się jutro. Proszę Państwa, nowy dzień. Trzeba naprawić to, co zrąbałem, czyli poprzekręcać te łaty, 4 ostatnie łaty trzeba przekręcić, no bo są spierdzielone. Jakaś kontuzja mnie złapała w nodze. Myślałem, że to zmęczenie. Albo takie zakwasy na nodze. Tutaj cały ten mięsień mam, cały mnie napieprza przy schylaniu, przy chodzeniu, przy wszystkim. Więc będzie wolniejsza robota dzisiaj. Przekręciłem je na bok, zaraz będę się bawił w poziomowanie. Ale sprawdźmy, czy teraz się wszystkie stykają. Powinno być w porządku. Kurwa, dalej za wysoko. Ale z tym już nic nie zrobię. Jak to naprawić? Tu jest wszystko pięknie. Może będzie jednak git. Ale ta wkrętarka mnie dobija, nie? W ogóle kto normalny sprzedaje krzywą wkrętarkę? Podłoga już została zrobiona. Ostatni, no bo robiłem co 50 cm odstęp i została taka luka. Nawet lepiej, bo tutaj będą schody, więc będzie akurat sztywniej. Tutaj też się da wełnę, wszystko będzie git. Teraz muszę pozostałe łaty wypoziomować. No nie będę tego nagrywał, bo nie ma to najmniejszego sensu. Jak będzie coś ciekawego, to Wam przekażę. Stwierdziłem, że jeszcze zrobię, żeby mi się te łaty nie przesuwały na boki. No nie, bo to się rusza. Zrobię jeszcze deski, skręcę je tędy. Na każdej łacie po jednej takiej desce dam przez środek. Polecę po całej długości i wtedy będzie to już sztywna konstrukcja. I myślę, że już wtedy będzie można to bez problemu kłaść płyty. 19:30 udało się wypoziomować całą podłogę. Porobiłem jeszcze. Ogólnie był kurde dramat, żeby to wypoziomować. Nie jest idealnie, jest poprawnie, jest ok. Jeszcze tyle, ile mi łat zostało, pokroiłem i poskręcałem ze sobą łaty, żeby to się czasem nie rozjeżdżało. Plus docisnęłem te boczne, są dociśnięte do ziemi. Więc jak one są skręcone, to one są tak jakby dodatkowymi podpórkami pod te łaty, dzięki czemu to się jeszcze mocniej trzyma. Kurczę, wygląda to naprawdę profesjonalnie. Jeszcze Wam powiem, że w zasadzie nie wykorzystałem tych plastikowych podkładek wszystkie. Żeby to wszystko wyrównać, całą podłogę tutaj, zużyłem jedną 3-metrową łatę, czyli 3 metry podkładek poszło. W niektórych miejscach były takie klocki. Patrzcie, jakie to są kloce. Tak wysoko jest podłoga. Żeby wyrównać poziom, takie są różnice wszędzie. Tak bardzo pływa podłoga, że tutaj nie ma dosłownie nic. Bo łata, nie dość, że musiałem ją dać bokiem, bo była za wysoka, no to w dodatku nie ma podkładek. Tak właśnie pływa tutaj podłoga. Do kładzenia wełny trzeba się odpowiednio przyszykować. Kupiłem kiedyś taki strój. Jak możecie zauważyć, mam tu taśmę z tej strony i na plecach. Dajcie znać w komentarzu, czy wiecie dlaczego. Jak ja to zrobiłem? Czy ktoś oglądał? Bo było to na filmie, co się w zasadzie wydarzyło. Ten strój jest największy, jaki mógł być. A czuję, że jak się schylę, to jak mi walnie w rowie, to będzie po stroju. Trzeba... Kurde, tak też... Czekajcie. No nie, on pęknie. Jak ja mam się schylić po rękawiczki? Tu na plecach. O, no nie, no ja tak wełny nie będę kładł. Jak pęknie, to pęknie. Ej, co ty tu robisz? Tu jest teren skażony. Wyjdź stąd, szybko, tu nie wolno! Okej, robimy test. Pęknie, to pęknie. Jest opięty w chuj. Nie mogę schylić głowy, ale nie pękł. Mamy jeden pasek. Pierwsze wciśnięcie. No zarąbiście. Wpycha się, jest na wcisk. Tu, gdzie będą jakieś luki, tu wszędzie będę pianką jechał montażową. Ja mam tylko taką nadzieję, że mnie w komentarzach nie zjecie, że ja tu wszystko dobrze robię, bo to już mam dosyć tej podłogi. Jak jeszcze się okaże, że ją zrąbię, no to będzie załamka, nie? To będzie dla mnie dramat. Ale przynajmniej wtedy będę wiedział, jak robić w kuchni i w łazience, bo tam też mnie będzie czekało, więc będę czekał na Wasze rady. Będzie mi bardzo miło, jeżeli mi jakoś dobrze poradzicie. Nie obrażajcie mnie, no bo staram się, no kurczę. Nie jestem zarąbisty. Ze mnie przykładu nie ma co brać, pamiętajcie.
Ja pierniczę, całe łapy mi już kują, a to dopiero początek, nie? Mam nadzieję, że docenicie to, że dla Was nagrywam takie fajne poradniki, jak tanio zrobić podłogę na przykład i wyrównać. Mam nadzieję, że docenicie. Łapeczką w górę, zasubskrybuj ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Napisz komentarz, możesz napisać cokolwiek. Będę przeszczęśliwy, bo dzięki temu pomagacie mi się rozwijać, dociera to do większej ilości osób, no i jest zarąbiście. Coraz więcej osób może wiedzieć o tym, jak tanio można zrobić dom. Więc udostępniajcie, róbcie cokolwiek, aby pomóc mi. Będę bardzo wdzięczny. Bierzemy piankę montażową na pistolecie, który dostałem od widza, od Dawida. Szczerze mówiąc, jeszcze nigdy z czegoś takiego nie korzystałem. Nigdy nie używałem pistoletu. Jak ja to oderwę, na przykład nic mi nie wystrzeli, tak się powinno to robić. Ja mam to po prostu teraz wkręcić. Przykręcamy. Teraz pouzupełniam wszystkie miejsca. Kurde, całkowicie inna pianka niż te pistoletowe. Znaczy pistoletowe. Te gotowe, że ja wcześniej tego nie zrobiłem. Naprawdę, dlaczego wy mi wcześniej nie kazaliście kupić takiej pianki? Tutaj te wszystkie punkty są podkładki. Ja to daję po bokach, w razie czego ta pianka sobie rozpręży się i będzie trzymała kołek na bokach. Jak będę skręcał płyty, gdzieś może delikatnie pójść do góry, gdzieś w dół i mogą mi się po prostu na przykład gdzieś, nie wiem, przesunąć mi się jakiś kołek. To by było bardzo złe, gdyby tak się wydarzyło. Dlatego tak, na w razie czego nawet wolę zużyć tą jedną piankę, ale mieć święty spokój. Daję po prostu po dwóch stronach. Proszę Państwa, miałem krótką przerwę. Dodaję właśnie dla Was Instastory z wynikami, ponieważ zapytałem Was, jaką wkrętarkę polecacie. Myślę, że spokojnie z 300 osób dało mi odpowiedź, za co bardzo Wam dziękuję. I aktualnie właśnie dodaję Instastory, żeby się z Wami podzielić, jakby ktoś z Was też chciał kupić sobie jakąś wkrętareczkę. Jeżeli chcesz mi czasem pomóc w wyborze czegoś, w doradzeniu, bo często zadaję Wam pytania na Instagramie podczas robienia odcinków, to wbij na Instagrama, zaobserwuj, możesz mi pomóc, czasem ja Wam pomogę i jakoś się tam wspieramy. Wbijaj, link w opisie. Jest 22, znowu siedzę do późna, ale muszę dzisiaj uzupełnić wełną całą podłogę, żeby móc wywalić ten strój, bo nie będę go zakładał drugi raz. Tak sobie stwierdziłem, że jak będzie coś dobrego, jak będzie jakiś dobry produkt, to będę Wam polecał. Jak dla mnie ta pianka, nie umiem wymienić jej nazwy, niskoprężna, jak na to, że jest to 750 ml, bardzo dużo tej pianki było. Jest, można powiedzieć, że jest bardzo wydajna, co mi się podoba, na pewno będę jej kupował więcej. W porównaniu do poprzedniej, której używałem do okien, ta wydaje się być lepsza. To jest takie moje odczucie, chciałem Wam po prostu powiedzieć, polecam, z czystego serduszka. A my działamy, trzeba upychać wełnę, oh yeah! Nie wiem, czy wspominałem, ale co jest ważne przy robieniu podłogi? Ważne jest to, aby nigdzie nie było żadnych szczelin. Żeby którędyś uciekało powietrze. Tania wełna. Chciałem tanio, to mam. Jakbym kupił prasowaną, nowiutką, no to by się pewnie pięknie kładło. A to tak pyli, że ja pierniczę. Niektóre płyty są takie ładne, sztywne, a niektóre są miękkie. I w zasadzie to nie wiem dlaczego. Padłem na genialny pomysł. Wiecie co zrobię? Bo cholera wie, gdzie będę mieszkał za 10-15 lat. Czy ja dalej będę tu mieszkał, czy nie. Albo nawet za 50 lat. Jak już umrę, ktoś kupi ten dom, o ile dalej będzie stał. Do podłogi schowamy kartkę zalaminowaną z moimi danymi, w sensie moje imię i nazwisko, że Hubert Cupak. Napiszę, że ten dom wyremontował Hubert Cupak. Wejdź na YouTube, to, sram, to, tamto. Może się okaże, że ktoś za 20-30 lat obejrzy sobie, jak ten dom powstał. To by było ciekawe. Myślę, że ktoś by się zdziwił, jaką tu popelinę robiłem. Dobra. Na razie starczy. Jedziemy dalej. Jestem już tak zmęczony, że moje ciało mówi: Hubert, padaj do domu. Trzeba odpocząć. Ale mój mózgu nie mam, więc po prostu tutaj zostanę. I to dokończę. Z tego co widzę, jesteśmy już w połowie. Idzie mi wybornie. Idę, bo tutaj jest duszno ogólnie mocno. Mimo to, że okna i drzwi są pootwierane. Tu mam te wszystkie płyty. Muszę chwilę odpocząć. Wyprostować plecy. O kurde. Chociaż chwileczkę. Jezu, jak fajnie. Muszę naładować manę. Czuję, że mam wełnę wokół i mnie kuje oko prawe. Jak ja już chcę to skończyć, nie? Jeszcze trochę nam zostało, tak samo jak jeszcze trochę zostało baterii. Zaraz koniec, jak ja się cieszę. To już tak mało zostało, ale z jednej strony tak dużo. Cała podłoga
już zrobiona w wełnie. Wygląda to naprawdę profesjonalnie. Jest godzina, jest po 24, tyle wam powiem. Wygląda to naprawdę obiecująco. Jestem padnięty, umyję się i idę spać. Dobranoc. Proszę Państwa, jesteśmy dnia... Co ty robisz? Proszę Państwa, jesteśmy następnego dnia. Mam dzisiaj pomocnika sąsiada, który od razu ma czołówkę na głowie. Trzeba poukładać płyty, zobaczyć, czy to się dobrze trzyma. Ja rękawiczki powinniśmy mieć. Uważaj, żeś nie chodził po wełnie. Znaczy w sensie, wiesz, jak chcesz, możesz, nie? Dobra, postawmy, tylko na razie w pionie. Nie, w pionie stawiaj. Dobra, i dawaj, stawiamy ją. Tylko nie możemy rzucać, bo pył poleci jak nie wiem, delikatnie stawiamy. Najpierw lecimy cały ten pas, a potem tniemy jedną płytę na pół, żeby zrobić zakładkę, żeby one nie były cała linia wzdłuż. To jest sztywna decha, jak to skręcę, dwie ze sobą, bierzemy drugą płytę, to jest wsunięte na środek. Sprawdzimy tak, skręcę teraz, dobra, zrobimy tak, o, żeby jeszcze druga, jak się okaże, że akurat ona pójdzie cała tutaj gdzieś, to wtedy jak do tego jeszcze się przykręcę, tu będzie cała płyta, to będzie się jeszcze lepiej trzymało. No ja myślę, że to będzie genialny pomysł. Jak ja to przecież poskręcam, no nie ma opcji, żeby to było źle po prostu. Oto będzie podparta kolejna płyta i tu będzie właśnie tylko taki kawałeczek, więc, bo teraz się jak pcham to się ugina cała płyta. Więc jeżeli tu będzie skręcone, to ta płyta już nie powinna pracować. Które to twoje picie, które moje? Nie wiem. Goście, zawsze są te same problemy. Moja będzie z naderwaną etykietą. A, tutaj nie dosunę, bo tu jest ten fundament. Ja pierniczę, no i właśnie. Czekaj, dosuniemy do ciebie. No będziesz musiał ciąć. Musiałbym tu ściąć jakoś, to musi być równo. Albo złup ten fundament. No da. Nie będę tego. Mam pomysł. Tylko muszę znaleźć kółko. Mamy ten fundament, on jest krzywy, no nie? Jeżeli ja przyłożę kółko i miał marker przy tym, to dosłownie będę na płycie rysował tak, jak powinienem wyciąć. No i co, tak wytniesz? Czekaj. Wyciągamy tą płytę. Myślę, że to będzie naprawdę zajebisty pomysł. Tutaj było za dużo gadania, dlatego opowiem wam pokrótce. Po wstawieniu płyty było ok, czyli patent na kółko i marker się sprawdził. Płyty skręciłem ze sobą i zabrałem się za kolejną płytę. Ją tnę wtedy na pół i tą połówkę dajemy z tamtej strony, żeby później lecieć cały pas znowu. Ty, ale nie rzucaj, żeś mi ich nie uszczerbiał. Ja pierniczę i patrz, co też narobił. W ogóle to była cegła. Nie, dobra, przesuwaj po prostu. Nie, no dobra, podnieś to. Rysujesz wszystko. I tak tego nie będzie widać. Przez jakiś czas będzie. Weź. Ła, kur... Ej, no co ty robisz? Dosunięty jest do maksa, tak? No tak. Przeszkadza ta popelina, co zrobiłeś. Popelina, tak? No tu patrz. No da, widzę. To możemy ją zerwać. Po co ty to w ogóle zrobiłeś? Bo równałem ścianę. Ale trzyma się, no to spróbuj sobie oderwać. Spróbuj tą ręką oderwać. No wiadomo, że nie oderwę, ale... Czyli nie jest popelina, jest dobrze. Jest. Teraz zaznaczam po prostu tu linię cięcia, gdzie ma być przecięte. No ale trzymaj to. No to będę... No nie, musisz z tej, żeby się płyta nie złamała, byś musiał podpierać. Jak się złamie, nic się nie stanie. Tak, no na pewno. Równiutka krecha, naprawdę. Jak od poziomicy. Proszę Państwa, już mamy jeden pas podłogi. Mamy już kolejny pas, no i wtedy mamy już zakładkę. Czekaj, No nie wiem, jak ty żeś to złapał? ty to tak złapałeś. Nie, ty to tak z dupy złapałeś. To ty jeszcze wszystko to musisz obejrzeć. No to. To musisz powtórzyć dzień. No to. Fajnie, nie? Musisz powtórzyć cały dzień. I to jest życie, nie? Oglądam to, co robiłem. Dobra, Hubert, bierzemy się za robotę. Dobra, Hubert, Dobra, to jest źle, robimy to jest źle. 3 cm jest ta płyta. Zobaczmy, czy będzie duża różnica. Bo jeżeli to będzie dosłownie jak pod paznokieć, to pod panelami tego nie będzie czuć. Bałem się o tą podłogę, ale myślę, że to będzie naprawdę git. To teraz skręcę. Na jednego wkręta, co prawda. Teraz nasuwam. Okej, ściągnęło. Czyli trafiłem. Teraz na tym łączeniu będzie się jeszcze więcej punktów podporu tak jakby. No chyba tak zrobię wszędzie. Możesz iść do szopy, zobaczymy jak ci pójdzie szukanie deseczek. To może być. No i to stoi. Dobra, dawaj bierz dechy, wsuwaj, ja będę przykręcał, żeby to szybko szło. Mamy króciutką przerwę. Dotarła do mnie kolejna przesyłka od widza. Tym razem od Marcina, który wysłał tą paczuszkę z Niemiec. Ile rękawiczek? 1, 2, 3, 4, 5 par. Szkoda, że wcześniej ta przesyłka nie dotarła. Myślę, że one by były idealne do wełny, bo są całe w gumie. Co to jest? Ty, ej, to jest do zaznaczania świecówki? To jest do kreślenia po drewnie, po szybie, po wszystkich materiałach. Cała paczuszka, kredek świecowych. Mamy miarkę. To jest taka profesjonalna, że się zatrzymuje, fajnie. Zarąbiście. Mamy ołówek
kreślarski. Muszę go naostrzyć i się przyda na 200%. A to co to jest? Co to jest? Do narożników? Przykładam do narożnika. Okej, mamy cały pojemniczek kołków szybkiego montażu. Przydadzą się na 200%. Kołków nigdy za wiele. Tu co to jest? Motorsteuerungs Einstags. Motorsteuerungseinsauts. Nie mam pojęcia, co to jest w ogóle. To jest instrukcja, ale to jest wszystko po niemiecku. Dobra, możecie dać znać w komentarzu, do czego to jest, do czego to mi się może przydać. O, do mocowania przewodów chyba. To jest do mocowania przewodów na gwoździki. Myślę, że do regipsów nada się w sam raz. Cały kartonik, super. Noże, kurde, kolejne noże nóż do tapet. Noży nigdy za wiele, one się psują. To jest jakaś inna. To co to jest za szpach? Ja wiem, że to można nazwać szpachelka, ale co to za szpachelka? Wszystko fajnie wyprofilowane, ale do czego? Do przerzucania, do piasku? Przerzucanie? To jest jak dla mnie to jest jak łopatka. Bierzesz sobie i przerzucasz, albo do przekładania zaprawy łopatka. Kolejne dziwne urządzenie. Co to jest? Panie, tu są jakieś uszczelki. Co to jest? Bo nie mam pojęcia. Kolejne chyba coś do elektryki. Kurde. Też nie mam pojęcia, co to jest. A TV? Co to jest? Tu są śrubki do montażu. Jest TV, jest R. Nie mam pojęcia, ale możliwe, że do anteny. Kurde, kolejne coś. Co to jest? Co to jest? Czy to mi się do czegoś przyda? Bo nawet nie wiem, co to jest za urządzenie. Będę musiał się doinformować, co to są za elementy. Ej, termostat? Czy to jest termostat? Cały pojemniczek zapasowych noży do tapet. Patrz. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Ja pierniczę, 4. Nie wiem po co mi aż tyle, ale dzięki. Myślę, że jedna by na cały remont wystarczyła. Kurde, 4 pace takie. Co tu jeszcze mamy? Tu są oczywiście do prądu takie łączenia. To na pewno dziadek będzie wiedział, co z tym zrobić. Okulary ochronne. No dobra, okularów ochronnych nigdy za wiele. Termostat kolejny, nie wiem co to jest. Round thermostat. No to termostat, okej. Kostki Wago. To też oczywiście dziadek będzie wiedział, co z tym zrobić. Patrzcie, ile tego Marcin wysłał. Marcin, bardzo Ci dziękuję za pakę. No i wracamy do odcinka. Ty gościu, co to jest? Co ty tutaj odwaliłeś? To jest taka popelina, że ja nie mam pytań, nie? O co Ci chodzi? Ja już nie wspomnę o tym, to w ogóle tragedia. Ale weź to zostaw. Ja to tylko wyrównałem, żeby było przejście. Pierdziele. Albo to? Ty w ogóle pozwolenie na to masz? Ty przyszedłeś pomagać, czy mi wytykać błędy? Proszę Państwa, dzień 5 robienia podłogi. Mam nadzieję, że to jest dzień ostateczny. Zostało nam dokończyć. Idzie to szybko. Wczoraj nie było zbyt wiele czasu, więc po prostu zrobiliśmy tyle. Mam znowu pomocnika, bo niestety samemu tego się zrobić nie da. Już zostało wszystko wniesione, bo niestety, ale kamera znowu się przegrzała. Więc wszystko zostało wniesione i została do położenia ostatnia płyta. Jeżeli chodzi o te szpary, tak jak tutaj zostało, to będę zakrywał tymi resztkami. Jutro będę sobie ciął paski i tutaj wczepiał. Tak samo tutaj, no i tam jeszcze w paru miejscach, no bo płyty się okazały, zamiast być równe, to jedna szersza, druga węższa. No tego nie widać tak na oko przy pakowaniu. No i po prostu zostały takie wszędzie szczeliny, które trzeba uzupełnić. Mówiłem Wam, że chciałem wrzucić kartkę w podłogę, ale napisanie na płycie będzie zdecydowanie lepsze. Będzie się to trzymało przez lata. Z kartką mogą się różne rzeczy wydarzyć. Tutaj mamy pewność, że to nie zniknie. No, kółeczko. Daj łapę. No, daj łapę. Dobrze, Bibi, dobrze. Kółeczko. Nie chcesz drewna? No trudno. Hubert Cupak remontował ten dom. Jak myślicie? Chyba się doczytają, nie? Montuję ostatnią płytę. Chwila prawdy. Czy to będzie pasowało? To jest ten moment. To jest ta chwila, w której się przekonamy, czy ja zrobiłem dobrze płytę. Kurde, co źle zrobiłem? No co jest? No nie, no. No proszę was. Ja pierniczę, jak ja to zrobiłem? Kurde, nigdzie nie pasuje, no. To jest niemożliwe. No ja pierdolę. No kurwa, jakim cudem to pół centymetra brakuje. Co jest kurwa? 129? Na płyta ma ile? 129,5. Ja pierdolę, jak ja to zrobiłem? Ja już wszystko pochowałem. No nie no kurwa, tutaj też brakuje.
Ja pierniczę, zaraz się naprawdę zdenerwuję. Ostatnia płyta. Do chuja wafla, no. Jakim cudem za szeroką i za długą wycięłem. Kurwa, złą stroną układam. 79 i troszkę. Tu 79. A ile potrzebowałem? 78,5. Nie, teraz się zdenerwowałem. Rozłożę sprzęt i utnę te pół centymetra. Wróciłem. Mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko tak, jak być powinno. No, jest. Mamy to. No kurde, pięknie. Idealnie z fundamentem. Ja pierniczę, jestem zadowolony. Wszystko wyliczyłem tak, że jest na równiuteńko z fundamentem wszędzie. Żeby panel mógł pójść już normalnie, wszystko będzie picuś glancuś. Jedyny plus tego, że musiałem pociąć tą płytę, to, że tutaj sobie dociąłem pasek, który wsadziłem tutaj. On sobie, no nie będę go przykręcał, psiknę piankę montażową i będzie git. Proszę Państwa, już powinien to być dzień ostateczny. Dzisiaj już zakładamy schody z powrotem, będzie trzeba kawałeczek przyciąć. Uzupełniamy te szczeliny i przykręcamy wszystkie płyty. Mam ołówek i ołówkiem sobie zaznaczam, którędyk idą łaty, sam środek łaty, żeby czasem gdzieś się nie przewiercić. Więc lecę tak całą podłogę, zaznaczając wszędzie wszystkie linie, gdzie idą łaty. Proszę Państwa, przyszła mi paczuszka. Tym razem nie od widza, a paczuszka, którą sam zamówiłem. Czyli tak jak Was zapytałem na Instastory o to, jaką wkrętarkę polecacie do 300-400 zł. Najczęściej pojawiającą się wkrętarką była, zaraz Wam pokażę, Parkside Performance. Żeby było jeszcze taniej, poszukałem sobie na internecie używanej. Dzięki czemu nowej dokrętarki rocznej, używanej przez rok, która z tego co widzę jest w stanie idealnym wręcz, a w cenie 400 zł dostałem dwie baterie plus ładowarkę. Bateria jedna 4000 mAh i jedna 2000 mAh. Więc będzie testowana. No i co? Będziecie widzieć na odcinkach, jak się spisuje. Sprawdźmy, jak sobie radzi dokrętarka. Jezus. Radzi sobie naprawdę dobrze, ale jest głośno jak cholera. Odpalamy największą, najmoc 226 Nm. Jak easy. Że ja wcześniej czegoś takiego nie kupiłem. Wchodzi jak w masełku po prostu te wkręty ciesielskie. Widzimy się, jak już będzie wszystko gotowe. Teraz, żeby mi schody nie przeszkadzały, zamontujemy schody. Nie wiem, czy jestem w stanie je zamontować sam, ale spróbuję. Tylko ja już się przykręcę lepiej, bo będą i na dole przykręcone i będą przykręcone tam, bo wtedy to był jakiś dramat. I chyba tak jak je ściągałem, podniosę je od tej strony i będę nasuwał do góry. Kurde, dwie osoby by się do tego przydały, myślę. No, ślizgają się. Boję się ich puścić. Dobra. Za daleko sobie dałem wkrętarkę, a przydałoby się... Nie chcę tych schodów puszczać, żeby się nie zsunęły. Tylko wkręcę, tak żeby one się po prostu nie zsuwały, a zaraz będziemy tutaj kombinować. Czy ja mam im zaufać i wejść teraz na górę? Zaryzykuję i wchodzę po nich teraz. Ty, dałem radę. Tak jak teraz powinny stać. Ja je tutaj skręcę. No, panie. I teraz z powrotem można po nich biegać, jak się biegało wcześniej. Teraz uzupełniamy te wszystkie szpary. Wymyśliłem sobie taki patencik, złapałem z ściskami stolarskimi i w zasadzie teraz to się nie powinno ruszyć, można ciąć. Przymierzmy pierwszy. Nie, jaja sobie robicie? Jak ja to wyciąłem? No kurde, jak ja to uciąłem? Co to taki zastrany łuk robi? A tu... Trzeba to przyciąć kawałek. Idealnie. Kurde, jak ta lala. Pięknie. No i tak jeszcze pozostałe. Wszystkie te szczeliny pouzupełniałem dechami, jak widać. Ciach. Wszędzie zostało, tu słabo widać, bo jest pod światło. Wszędzie zostało pouzupełniane to, co tam, gdzie były luki. Wszystko jest uzupełnione. Mamy podłogę. Petarda równiutka. Sztywna. Podłoga w ogóle nie chodzi. Teraz na to będą kładzione panele. Jestem zadowolony. Bałem się, że będzie popelina,
ale zrobiłem pełną profeskę.